10 najpotężniejszych armii w Azji 2024. Miejsce 10. Arabia Saudyjska. Arabia Saudyjska w 2023 roku wydała około 71,7 miliarda dolarów na cele obronne. Wydatki na wojsko stanowiły ponad 7% PKB. Armia Arabii Saudyjskiej liczy około 257 tysięcy czynnych żołnierzy oraz nie posiada rezerwistów. Ponadto Arabia Saudyjska posiada siły paramilitarne, które liczą 150 tysięcy personelu. Łącznie armia ma w służbie 407 tysięcy personelu wojskowego. Siły zbrojne Arabii Saudyjskiej posiadają różnorodny sprzęt wojskowy, w tym około 1500 czołgów. Siły powietrzne Arabii Saudyjskiej mają na wyposażeniu 915 samolotów wojskowych, w tym 280 samolotów myśliwskich i 80 samolotów szturmowych. Kraj ten posiada także 262 śmigłowce oraz 34 śmigłowce szturmowe. Wojsko Arabii Saudyjskiej ma do dyspozycji ponad 20 tysięcy pojazdów opancerzonych, ponad 1200 artylerii samobieżnej oraz 2000 dział holowanych. Arabia Saudyjska posiada także 490 jednostek wyrzutni rakietowych różnego rodzaju. Marynarka wojenna jest wyposażona m.in. w 7 fregat oraz 4 korwety. Miejsce 9. Wietnam. Wietnam w 2023 roku wydał około 8 miliardów dolarów na cele obronne. Wydatki na wojsko stanowiły 2% PKB. Wietnamska armia liczy około 600 tysięcy czynnych żołnierzy oraz 5 milionów w rezerwie. Ponadto Wietnam posiada siły paramilitarne, które liczą 250 tysięcy personelu. Łącznie armia wietnamska ma w służbie 5 milionów 850 tysięcy personelu wojskowego. Wietnamskie siły zbrojne posiadają różnorodny sprzęt wojskowy, w tym ponad 2000 czołgów. Wietnamskie siły powietrzne mają na wyposażeniu 220 samolotów wojskowych, w tym 41 samolotów myśliwskich i 33 samoloty szturmowe. Wietnam posiada także 99 śmigłowców. Wojsko ma do dyspozycji ponad 18 tysięcy pojazdów opancerzonych, ponad 180 sztuk artylerii samobieżnej oraz ponad 700 dział holowanych. Wietnam posiada także 450 jednostek wyrzutni rakietowych różnego rodzaju. Marynarka wojenna jest wyposażona m.in. w 9 fregat, 14 korwet oraz 6 okrętów podwodnych. Miejsce 8. Indonezja. Indonezja w 2023 roku wydała około 25 miliardów dolarów na cele obronne. Wydatki na wojsko stanowiły ponad 2% PKB. Indonezyjska armia liczy około 400 tysięcy czynnych żołnierzy oraz 400 tysięcy w rezerwie. Ponadto Indonezja posiada siły paramilitarne, które liczą 250 tysięcy personelu. Łącznie armia indonezyjska ma w służbie 1 050 000 personelu wojskowego. Indonezyjskie siły zbrojne posiadają różnorodny sprzęt wojskowy, w tym około 314 czołgów. Indonezyjskie siły powietrzne mają na wyposażeniu 474 samoloty wojskowe, w tym 41 samolotów myśliwskich i 37 samolotów szturmowych. Indonezja posiada także 210 śmigłowców oraz 15 śmigłowców szturmowych. Indonezyjskie wojsko ma do dyspozycji 12 tysięcy pojazdów opancerzonych, 153 sztuki artylerii samobieżnej oraz 414 dział holowanych. Indonezja posiada także 63 jednostki wyrzutni rakietowych różnego rodzaju. Indonezyjska marynarka wojenna jest wyposażona m.in. w 8 fregat, 25 korwet oraz 4 okręty podwodne. Miejsce 7. Turcja. Turcja w 2024 roku wydała rekordowe 40 miliardów dolarów na cele obronne. Wydatki na wojsko stanowiły ponad 4% PKB. Turecka armia liczy około 355 tysięcy czynnych żołnierzy oraz 379 tysięcy w rezerwie. Ponadto Turcja posiada siły paramilitarne, które liczą 150 tysięcy personelu. Łącznie armia turecka ma w służbie 880
384 tysiące personelu wojskowego. Tureckie siły zbrojne posiadają różnorodny sprzęt wojskowy, w tym 2230 czołgów. Tureckie siły powietrzne mają na wyposażeniu 1070 samolotów wojskowych, w tym 205 samolotów myśliwskich. Turcja posiada także 500 śmigłowców oraz 110 śmigłowców szturmowych. Wojsko ma do dyspozycji ponad 55 tysięcy pojazdów opancerzonych, ponad 1000 sztuk artylerii samobieżnej oraz 1700 dział holowanych. Turcja posiada także 286 jednostek wyrzutni rakietowych różnego rodzaju. Turecka marynarka wojenna jest wyposażona m.in. w 16 fregat, 9 korwet oraz 12 okrętów podwodnych. Miejsce 6. Japonia. Japonia w 2023 roku wydała około 53 miliardy dolarów na cele obronne. Wydatki na wojsko stanowiły 1,2% PKB. Japońska armia liczy około 247 tysięcy czynnych żołnierzy oraz 56 tysięcy w rezerwie. Ponadto Japonia posiada siły paramilitarne, które liczą 25 tysięcy personelu. Łącznie armia japońska ma w służbie 328 tysięcy personelu wojskowego. Japońskie siły samoobrony posiadają różnorodny sprzęt wojskowy, w tym około 518 czołgów. Japońskie siły powietrzne mają na wyposażeniu 1450 samolotów wojskowych, w tym 217 samolotów myśliwskich i 36 samolotów szturmowych. Japonia posiada także 577 śmigłowców oraz 120 śmigłowców szturmowych. Wojsko ma do dyspozycji ponad 37 tysięcy pojazdów opancerzonych, 173 sztuki artylerii samobieżnej oraz 480 dział holowanych. Japonia posiada także 54 jednostki wyrzutni rakietowych różnego rodzaju. Marynarka wojenna jest wyposażona m.in. w 34 niszczyciele, 4 fregaty, 6 korwet oraz 23 okręty podwodne. Miejsce 5. Pakistan. Pakistan w 2023 roku wydał 8,5 miliarda dolarów na cele obronne. Wydatki na wojsko stanowiły ponad 2% PKB. Pakistańska armia liczy około 654 tysiące czynnych żołnierzy oraz 550 tysięcy w rezerwie. Ponadto Pakistan posiada siły paramilitarne, które liczą 500 tysięcy personelu. Łącznie pakistańska armia ma w służbie 1 704 000 personelu wojskowego. Posiada także duże zaplecze mobilizacyjne. Pakistańskie siły zbrojne posiadają różnorodny sprzęt wojskowy, w tym około 3750 czołgów. Pakistańskie siły powietrzne mają na wyposażeniu 1400 samolotów wojskowych, w tym 380 samolotów myśliwskich i 90 samolotów szturmowych. Pakistan posiada także 350 śmigłowców oraz 57 śmigłowców szturmowych. Wojsko ma do dyspozycji ponad 50 tysięcy pojazdów opancerzonych, 750 sztuk artylerii samobieżnej oraz 3230 dział holowanych. Pakistan posiada także 600 jednostek wyrzutni rakietowych różnego rodzaju. Pakistańska marynarka wojenna jest wyposażona m.in. w 2 niszczyciele, 9 fregat, 7 korwet oraz 8 okrętów podwodnych. Pakistan jest również mocarstwem nuklearnym i posiada ponad 165 głowic jądrowych. Miejsce 4. Korea Południowa. Korea Południowa w 2023 roku wydała około 44,7 miliarda dolarów na cele obronne. Wydatki na wojsko stanowiły 2,7% PKB. Armia Republiki Korei liczy około 600 tysięcy czynnych żołnierzy oraz 3 100 000 w rezerwie. Ponadto Korea Południowa posiada siły paramilitarne, które liczą 120 tysięcy personelu. Łącznie armia
Południowo-Koreańska ma w służbie 3 820 000 personelu wojskowego. Południowo-koreańskie siły zbrojne posiadają różnorodny sprzęt wojskowy, w tym około 2500 czołgów. Siły powietrzne Republiki Korei mają na wyposażeniu 1570 samolotów wojskowych, w tym 354 samoloty myśliwskie i 98 samolotów szturmowych. Wojsko ma do dyspozycji ponad 66,5 tysiąca pojazdów opancerzonych, ponad 3000 artylerii samobieżnej oraz 4800 dział holowanych. Korea Południowa posiada także 580 jednostek wyrzutni rakietowych różnego rodzaju. Marynarka wojenna Korei Południowej jest wyposażona m.in. w 13 niszczycieli, 17 fregat, 5 korwet oraz 22 okręty podwodne. Miejsce trzecie: Indie. Indie w 2023 roku wydały około 74 miliardy dolarów na cele obronne. Wydatki na wojsko stanowiły 2,1% PKB. Indyjska armia liczy około 1 450 000 czynnych żołnierzy oraz 1 155 000 w rezerwie. Ponadto Indie posiadają siły paramilitarne, które liczą 2 527 000 personelu. Łącznie armia indyjska ma w służbie 5 132 000 personelu wojskowego. Posiada także ogromne zaplecze mobilizacyjne. Indyjskie siły zbrojne posiadają różnorodny sprzęt wojskowy, w tym około 4600 czołgów. Indyjskie siły powietrzne mają na wyposażeniu 2300 samolotów wojskowych, w tym 606 samolotów myśliwskich i 130 samolotów szturmowych. Indie posiadają także 870 śmigłowców oraz 40 śmigłowców szturmowych. Wojsko ma do dyspozycji ponad 151 000 pojazdów opancerzonych, zaledwie 140 dział samobieżnych oraz 3200 dział holowanych. Indie posiadają także 700 jednostek wyrzutni rakietowych różnego rodzaju. Marynarka wojenna jest wyposażona m.in. w 2 lotniskowce, 12 niszczycieli, 12 fregat, 18 korwet oraz 18 okrętów podwodnych. Oczywiście Indie są również mocarstwem nuklearnym i posiadają ponad 160 głowic jądrowych. Miejsce drugie: Chiny. Chiny w 2023 roku wydały około 227 miliardów dolarów na cele obronne. Wydatki na wojsko stanowiły poniżej 1,5% PKB. Chińska armia liczy około 2 miliony czynnych żołnierzy oraz 510 000 w rezerwie. Ponadto Chiny posiadają siły paramilitarne, które liczą 625 000 personelu. Łącznie armia chińska ma w służbie 3 135 000 personelu wojskowego. Posiada także ogromne zaplecze mobilizacyjne. Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza posiada różnorodny sprzęt wojskowy, w tym około 5000 czołgów. Chińskie siły powietrzne mają na wyposażeniu 3300 samolotów wojskowych, w tym 1200 samolotów myśliwskich i 370 samolotów szturmowych. Chiny posiadają także 913 śmigłowców oraz 281 śmigłowców szturmowych. Wojsko ma do dyspozycji ponad 174 000 pojazdów opancerzonych, ponad 3800 dział samobieżnych oraz 1430 dział holowanych. Chiny posiadają także 3180 jednostek wyrzutni rakietowych różnego rodzaju. Marynarka wojenna jest wyposażona m.in. w 3 lotniskowce, 1 w fazie testów, 49 niszczycieli, 42 fregaty, 72 korwety oraz 61 okrętów podwodnych. Oczywiście Chiny są również mocarstwem nuklearnym i posiadają około 300 głowic jądrowych. Miejsce pierwsze: Rosja.
Rosja w 2023 roku wydała około 109 miliardów dolarów na cele obronne. Wydatki na wojsko stanowiły 4,8% PKB. Szacuje się, że rosyjska armia liczy około 1 320 000 czynnych żołnierzy oraz 2 miliony w rezerwie. Ponadto Rosja posiada siły paramilitarne, które liczą 250 000 personelu. Łącznie armia rosyjska ma w służbie 3 570 000 personelu wojskowego. Posiada także duże zaplecze mobilizacyjne. Rosja posiada różnorodny sprzęt wojskowy, w tym około 14 500 czołgów. Rosyjskie siły powietrzne mają na wyposażeniu 4200 samolotów wojskowych, w tym 800 samolotów myśliwskich i 730 samolotów szturmowych. Rosja posiada także 1540 śmigłowców oraz 560 śmigłowców szturmowych. Wojsko ma do dyspozycji ponad 160 000 pojazdów opancerzonych, ponad 6200 dział samobieżnych i 8300 dział holowanych. Rosja posiada także 3000 jednostek wyrzutni rakietowych różnego rodzaju. Marynarka wojenna jest wyposażona m.in. w 1 lotniskowiec, 14 niszczycieli, 12 fregat, 83 korwety oraz 65 okrętów podwodnych. Oczywiście Rosja jest mocarstwem atomowym i posiada łącznie około 6000 głowic jądrowych, co jest największą liczbą na świecie.